Właśnie minęły 2 lata, odkąd ukończyłem Kroniki Myrtany. Było to swego rodzaju spełnienie marzeń z dzieciństwa, kiedy to czekałem na kolejną odsłonę cyklu, która by to rozbudowała nieco moje ulubione uniwersum. Tak się niestety nie stało i finalnie po ograniu Gotika 3 pozostał dość spory niesmak, jak i niedosyt. Otóż pierwszy, jak i drugi Gotik zawiesili poprzeczkę naprawdę wysoko, jeśli chodzi o budowanie klimatu. Wchodząc do jakiejś lokacji, byłem ciekaw jej historii i chłonąłem wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć. Niestety, nawet jedynka, jak i dwójka niespecjalnie rozwijały gotikowe uniwersum poza miejscem gry. Chodzi mi oczywiście o fakt, że Piranie całkiem fajnie przedstawiły kolonię górniczą, jak i Korinis, jednak poza tym świat Bezimiennego ma naprawdę niezbyt dobrą historię. Właśnie po Gotiku trzecim pozostał mi dość spory niedosyt i z wielką nadzieją spodziewałem się, że w przyszłości dostaniemy nową odsłonę cyklu właśnie od Piranii. Lata mijały i tylko co jakiś czas pojawiały się artykuły o tym, że twórcy Gotika zabierają się za nową grę. Czyżby Gotik 4? Kiedy w końcu uznałem, że moje ulubione uniwersum jest po prostu martwe i nowa część nigdy nie wyjdzie, okazało się, że fani wzięli sprawę w swoje ręce. Mianowicie, zabrali się za zrobienie prequela serii i chcieli przedstawić historię związaną z powstaniem magicznej bariery. I tak dzieje Korinis nie wyszły. W trakcie prac w 2018 roku doszło do rozłamu, co skutkowało tym, że ukazały się Kroniki Myrtany. I tak oto pod koniec 2021 roku otrzymaliśmy modyfikację, dzięki której znów czułem się jak dziesięciolatek ogrywający po raz pierwszy serię Gothic. Tak jak mówiłem, było to dość spore zaskoczenie, gdyż fanowski projekt okazał się wielką produkcją jak na gotikowe uniwersum, która znacząco rozbudowała i wzbogaciła całe lore. Dzięki niej poznaliśmy losy niektórych postaci napotykanych w pierwszym, jak i drugim Gothicu. Gdyby tego było mało, to modyfikacja przybliżyła nam nieco trudną sytuację Królestwa Myrtany. Jednak daniem głównym dla mnie była przede wszystkim fabuła, która pochłonęła mnie do reszty. Podczas rozgrywki byłem cały czas ciekaw, jakie przygody spotkają Marvina i co nowego wydarzy się w tytułowym mieście Archolos. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci. O ile fabuła faktycznie potrafiła wciągnąć, to mam z nią dość spory problem. Otóż ma ona niezbyt dobrą konstrukcję i już wyjaśniam. Po przybyciu głównego bohatera, jak i jego kompanów na wyspę, twórcy musieli w jakiś sensowny sposób popchać historię do przodu i postanowili, że brat Marvina Jorn zostanie porwany i wokół tego dziać się będzie fabuła. Zaś świat będziemy poznawać właśnie poprzez dążenie do uratowania, można powiedzieć, ostatniej osoby bliskiej Marvinowi. O ile reakcja i poczynania głównego bohatera mają jak najbardziej sens, tak fabuła niestety dość mocno przez to cierpi. W trakcie swojej podróży przyszły blizna zmienia się z osoby, którą trzeba niańczyć, w gościa, który potrafi dać sobie radę nawet w najbardziej popieprzonej sytuacji. Podróż Marvina wzmacnia go i hartuje do tego stopnia, że w Górniczej Dolinie zostaje jednym z najbardziej wpływowych osób. A jeśli chcecie usłyszeć więcej o samym Marvinie, to zapraszam do obejrzenia mojego materiału sprzed 2 lat o jego przemianie i o tym, czy ma ona aby sens. Historię głównego bohatera w kronikach śledzi się naprawdę przyjemnie i nieraz zdarzyło mi się, że zamiast pisać pracę dyplomową, to zwiedzałem Archolos w każdym możliwym kierunku. Tak jak mówiłem, o ile chęć ocalenia ostatniej bliskiej osoby dla Marvina jest zrozumiała, tak dla mnie znalezienie kanonicznie martwego Jorna w magazynie w 4. rozdziale nie jest czymś emocjonującym, gdyż po prostu nie jestem zżyty z tą postacią. O ile reakcja Marvina na śmierć brata jest zrozumiała, tak nie wywołuje w graczy tego samego uczucia, gdyż mogliśmy się z nim zapoznać zaledwie przez bardzo krótki fragment gry, więc więź między nim a graczem jest znacząco za słaba, aby wywołać dość mocne emocje. Sami twórcy zdają się wiedzieć o tym, więc dodali wydarzenie w postaci pikniku braci, aby choć troszkę zachęcić graczy do zżycia się z Jornem. Ten krótki fragment niestety nie sprawi, że będziemy darzyć tą postać sympatią, a jej śmierć wywoła w nas silne emocje. Choć nadal uważam, że poznawana opowieść jest ciekawa, tak nie mamy zbytnio motywacji do szukania Jorna.
Podobny motyw pojawił się w Dying Light 2, gdzie Aiden wyrusza do Villedor, aby odszukać swoją zaginioną siostrę Mię. Oczywiście ta dwójka pojawia się wyłącznie w drugiej części, dlatego twórcy, podobnie jak w przypadku Kronik Myrtany, starają się nas zachęcić do odszukania Mii, w tym przypadku poprzez retrospekcję. W trakcie tych, nazwijmy to, wizji, widzimy jak bawią się mały Aiden oraz Mia. Jak dobrze myślicie, odszukanie siostry jest tylko pretekstem do poznania świata gry. Niestety motyw ten nie jest zbyt dobry, gdyż pod koniec gry uratowana Mia umiera, a my w związku z tym nie czujemy nic. Jest to oczywiście związane z tym, że nasza więź z tą postacią jest po prostu zerowa. Same nieciekawe retrospekcje nie sprawią, że w chwili jej śmierci będziemy czuć silne emocje. A pamiętacie kontrowersje, które wywołała pewna gra sprzed 4 lat? Teraz przestrzegam, bo w dalszej części tego materiału pojawi się więcej spoilerów z nowszych gier. Chodzi oczywiście o The Last of Us Part 2 i o pamiętną scenę z kijem golfowym. Mianowicie, pewna postać z pierwszej części zdobyła serca graczy i ta właśnie postać zostaje brutalnie zabita w ramach zemsty. Z racji, że była darzona dość sporą sympatią, to jej śmierć zwyczajnie poruszyła graczy i sprawiła, że znienawidzili inną postać. Właśnie ta nieszablonowa fabuła wywołała sporą polaryzację wśród graczy. Inny przypadek, gdzie zżywamy się z bohaterami i nie chcemy, aby stała im się krzywda, to seria A Plague Tale. Tam również mamy dwójkę protagonistów, gdzie starszy, a w zasadzie starsza, jest kimś w rodzaju opiekuna. Niektórzy śmieszkują, że Plague Tale to po prostu The Last of Us w średniowieczu. Jednak to, co łączy te dwie serie, to rzecz oczywista, dobrze napisana, zapadająca w pamięć fabuła. A Misie, jak i Hugo będą się starać przetrwać w nieprzyjaznej XIV-wiecznej Francji, nękanej przez czarną śmierć. Jednak to, co najważniejsze, to relacja tej dwójki, która rozwija się przez dwie części. Dlatego kulminacja Requiem ma duży ładunek emocjonalny. Nie zrozumcie mnie źle, fabuła Kronik jest całkiem niezła i z przyjemnością się ją poznaje. Jednak główny motyw popychający ją do przodu, w postaci poszukiwań brata, którego gracz tak naprawdę nie jest w stanie dobrze poznać, jest według mnie niezbyt trafiony. Jednak poza wątkiem Jorna w 4. rozdziale, mamy również zasadzkę ludzi Volkera na Kessela oraz Marvina. Po dotarciu do opuszczonej chaty natrafiamy na zabitych członków Wodnego Kręgu, z czego jeden z nich okazuje się zdrajcą. Pojawili się tak nagle, otoczyli nas i ostrzelali. Reto? Co tu się wydarzyło? Czy to byli ludzie lichwiarza? To trwało tylko parę sekund. Tyle krwi, krzyków. Wszyscy po prostu padali na ziemię. Tutaj, podobnie jak w przypadku wątku z Jornem, nie jesteśmy uprzednio zapoznani z Wodnym Kręgiem, więc jego niemalże całkowita eliminacja jest dla nas zwyczajnie obojętna. Szkoda, bo ta scena mogła nieść spory ładunek emocjonalny, gdybyśmy mogli wcześniej poznać członków Wodnego Kręgu i przeżyć z nimi jakieś przygody. To samo tyczy się Jorna. Gdyby jego zniknięcie nastąpiło dopiero na początku 4. i do tego czasu gracz zdążyłby się do niego przyzwyczaić, to nagła śmierć pod koniec rozdziału wybrzmiałaby zdecydowanie lepiej. Jak już zauważyliście, wielokrotnie wspominałem, że Kroniki są wspaniałą modyfikacją, świetnie rozwijają uniwersum Gotika i właśnie z tego powodu czepiam się tych detali, gdyż do perfekcji naprawdę niewiele zabrakło. Jestem ciekaw, co wy myślicie o fable Kronik Myrtany i na dzisiaj to tyle. Widzimy się już jutro, zatem trzymajcie się, cześć! No to witamy na pokładzie.